Temperatura 38, ciśnienie 120/80. Do szpitala trafia 2 trzynastolatków. Chłopak skoczył do rzeki ratować tego drugiego. Strasznie kaszle. Brzężenie nad całymi płucami. Pod chłopcami załamał się lód na rzece. Jeden z nich tonął, drugi próbował go ratować. Lekarze walczą, żeby uratować ich życie. Stan chłopca jest ciężki. Nie wiem, jak długo przebywał pod wodą i czy nie doszło do uszkodzenia mózgu. To jakiś koszmar. Miała pani nowotwór okrężnicy. W tym samym czasie na oddział zostaje przyjęta kobieta, która miała raka. Jest załamana. Boi się, że doszło do nawrotu choroby. Pana już tu nie będzie. No, mamy już wyniki markerów nowotworowych i Co? Skarbie. Zwiększamy przepływ tlenu. Jeden z trzynastolatków zaczyna się dusić. Tlen. Trzeba było sobie lepiej wywołać tego gówniarza. Pewnie jego pomysł był tam nad tą rzeką. Nie odpuszczę. Dowiem się, jak było. Pięćdziesięcioletnia Alina Mielnicka kolejny raz w domu zemdlała. Jej przyjaciel z trudem namówił ją, żeby przyszli na oddział ratunkowy. Kobieta nienawidzi szpitali. 5 lat temu miała raka. Przeszła kilkumiesięczne ciężkie leczenie. Korzystała też z pomocy psychologa. Teraz jest pod stałą kontrolą lekarza. Jednak od kilku dni coraz gorzej się czuła, a terminy wizyty u onkologa ze względu na kolejki nie dało się przyspieszyć. Kobieta została poproszona na salę segregacji. Pacjentką będzie zajmował się dr Piotr Wójtowicz. pani z mężem? Nie, ale kto wie, może będę. Aha. Krzysiu, przestań. To mój przyjaciel. Proszę, niech pani spocznie, pan będzie musiał poczekać, dobrze? Zmierzymy ciśnienie i temperaturę. Dobrze. Tu są moje wyniki badań. Ja jestem pod stałą kontrolą onkologa. I na pojutrze miałam wyznaczoną wizytę. Wczoraj zemdlałam i chciałam pójść, no ale mi powiedzieli, że nie ma wolnych terminów. A skoro to tylko 2 dni, to mam poczekać. No ale dzisiaj znów zemdlałam. 38,5. Czyli tak, z tego wynika, że miała pani nowotwór okrężnicy z przerzutami do węzłów chłonnych, tak? Tak, 5 lat temu. No ale z badań kontrolnych wynika, że wszystko jest w porządku. To co się teraz dzieje? 2 miesiące temu miałam zapalenie opłucnej. I od tamtego czasu bez przerwy coś się dzieje. Ciągle coś jest nie tak. Nie mogę ciśnienia unormować. Zeszczuplałam już 15 kg. Mam biegunkę. Bez przerwy mnie boli brzuch. Jakie ciśnienie? 160/100. Rozumiem. Boję się, że znowu... Nie, proszę pani, to wcale nie musi być nawrót. Proszę się położyć, ja panią zbadam, dobrze? Ostrożnie. Objawy pani Aliny są oczywiście bardzo niepokojące. Rak okrężnicy to nowotwór o znacznej złośliwości. Pacjenta można uznać za wyleczonego, jeśli w ciągu 5 lat od zakończenia leczenia nie pojawi się wznowa. U pacjentki właśnie mija 5 lat od operacji. Ale nie przesądzajmy, dopóki nie będziemy mieć wyników badań. Tymczasem do szpitala dotarł już zdenerwowany syn kobiety. Mężczyzna, kiedy tylko dowiedział się, że mama jest w szpitalu, zwolnił się z pracy i przyjechał wszystkiego przypilnować. Mama zaraz będzie wieziona na badanie, a to jest pan, który mamę przywiózł do szpitala, to może panu coś opowiedzieć. A, przepraszam, kim pan jest? Krzysztof, czekaj, jestem znajomy mamy, to ja mamę tutaj przywiozłem. Pan był u mamy, kiedy się gorzej poczuła, tak? Nie, to mama była u mnie. Nic z tego nie rozumiem. Przepraszam pana, idę porozmawiać z mamą. No niezbyt dobrze to wyszło. Jakoś tak niezręcznie. Mówiłem już dawno Alince, żeby o wszystkim powiedzieć Marcinowi. Ona chyba jednak dalej się obawia, że ta nasza znajomość to nic poważnego. Ale mnie naprawdę na niej bardzo zależy. Ona jest świetna. Jest dzielna, odważna, zabawna.
Syn jest bardzo zaniepokojony stanem zdrowia matki. Mama nie mówiła mu ostatnio, że coś się jej dzieje. Dlatego teraz, kiedy trafiła do szpitala, jest na nią zły za to, że nie przyznawała się do swoich dolegliwości. Pytałem cię ze 100 razy ostatnio, co się z tobą dzieje, bo widziałem, że zaszczuplałaś. Co się stało? Marcinku, ty masz Agatkę, dziewczynki. No i co z tego, że je mam? To znaczy, że nie mogę się o ciebie martwić? Mamo, powiedz, co jest grane. Ale ja na razie naprawdę nie wiem. Marcinku, nie wiem, czy wiesz, ale ja tu przyjechałam z Krzysztofem. Chciałam ci wcześniej powiedzieć, ale... Mamo, mnie to nic nie interesuje. Muszę się tobą zaopiekować, a nie z jakimś gościu gadać. Przepraszam państwa, ale muszę teraz panią zabrać na badania, więc prosiłabym, żeby pan poczekał na korytarzu. Idę Dobrze? porozmawiać z doktorem. Proszę, pani Aliny, zapraszam. Tymczasem na korytarzu nadal czeka przyjaciel kobiety, o którego istnieniu syn przed chwilą się dowiedział. Panie Marcinie, niech pan poczeka. Słucham, nie mam teraz Chciałbym z czasu. panem porozmawiać. Wie pan, mama zemdlała, to ja nalegałem, żeby ją tu przywieźć. Twierdziłem, że musi być się przebadać tutaj. Dziękuję panu bardzo za to, że pan ją tu przywiózł. Teraz ja się nią zaopiekuję, niech pan idzie do domu. Dziękuję ślicznie. Nie. Ja jednak zostanę, ja muszę wiedzieć co i jak z Aliną. Ale po co? Żeby później się ulotnić, jak co? Dlaczego pan tak do mnie mówi? Proszę pana, nie mam czasu. Dziękuję, do widzenia. Nie wiem, dlaczego on tak na mnie naskoczył. W końcu ja też troszczę się o Alinkę i martwię o nią tak samo jak on. Rozumiem, że on się denerwuje, ale ja nie pozwolę się tak traktować. Nie będzie mnie wyrzucał ze szpitala. Ja też mam prawo wiedzieć, co się dzieje z Aliną. Jedyna osoba, z którą chcę teraz porozmawiać, to jest lekarz mamy, a nie żaden obcy facet. Dopytowałem wielokrotnie mamy, jak się czuje, bo widziałem, że coś jest nie tak, ale za każdym razem mówiła, że wszystko jest w porządku. A przecież pamiętam, co przeszła kilka lat temu z tym rakiem. Syn chce teraz porozmawiać o zdrowiu mamy z lekarzem. Jednak doktor Wójtowicz jest bardzo zajęty. Dostał właśnie informację, że za chwilę na oddział podjadą 2 karetki z chłopcami, którzy wpadli do zamarzniętej rzeki. Tak, słucham Dzień pana. dobry, moja mama Alina Mielnicka No została tak, przewieziona dzisiaj. zrobiliśmy markery nowotworowe. Musimy sprawdzić, czy nie ma nawrotu raka, na który mama chorowała. Potem zrobimy jeszcze inne badania, dobrze? O, dziewczyny, słuchajcie, wiozą do nas 2 chłopców, wpadli do rzeki. Jeden jest nieprzytomny pod respiratorem, drugi też jest w kiepskim stanie, będzie już zmiana potrzebna. Wszystkie pielęgniarki mają być w gotowości, dobra? Proszę, idę na salę. Doktorze, ona się bardzo martwi. Tak, proszę pana, jeżeli będę tylko wiedział, co z chłopcami, to wtedy ja się zajmę mamą. Zrobię wszystkie badania, dobrze? Proszę pana, mam nagły przypadek, przepraszam bardzo. Pierwsza dociera karetka z 13-latkiem, który się topił. Chłopak cały czas jest nieprzytomny. Ciśnienie 80/50, akcja serca niska, podaliśmy płyny, chłopak samodzielnie nie oddycha. Dobra, jedziemy. Ma odłożenia stóp, dłoni i nosa. Karetka. Jak sytuacja? Temperatura 38, ciśnienie 120/80. Saturacja 94. Chłopak skoczył do rzeki ratować tego drugiego. Strasznie kaszle. Jak się czujesz? Możesz mówić? Co za alkie? Spokojnie. Chłopak ma duszność i napadowy kaszel. Gdyby nie on, ten drugi by nie przeżył. Na salę. Okej. Stan drugiej ofiary wypadku jest lepszy. Chłopak jest przytomny i kontaktowy. To on ratował kolegę, pod którym załamał się lód na rzece. Co za alkie? Wszystko będzie dobrze. Stop. Akcja serca miarowa. Dziękuję bardzo. Obturacja górnych dróg oddechowych. Rzężenie nad całymi płucami. Kontynuujemy tlenoterapię. Dobrze. Ela, Tak? mamy chyba odmrożenia. Tak? Założysz bilans płynów, zrobisz morfologię, gazometrię i elektrolity. Dobra. Ja zobaczę to z tomografem. Dobrze. Zmierz mu ciśnienie, Basiu, dobra? Stan chłopca jest ciężki. Nie wiem, jak długo przebywał pod wodą i czy nie doszło do uszkodzenia mózgu. Jeśli niedotlenienie trwało dłużej niż kilka minut, zmiany mogą być nieodwracalne. Ma też zmiany w płucach. Był chory jeszcze przed wypadkiem, zlecę rentgen płuc, dobrze? Dobrze, zabieramy go na tomograf. Nie jest dobrze. A co ty tutaj robisz? Na oddział docierają skłóceni rodzice 13-latków. Mamo, Malko? Co się stało? Mamy problem, bo chłopak się nadal nie wybudza. U kobiety z podejrzeniem nawrotu raka lekarze diagnozują nieuleczalną chorobę. Pięknie wszystko wygląda, jest pan koło niej, troszczy się. Ale jak będzie coś naprawdę poważnego, to pana już tu nie będzie. Skarbie. Zwiększamy przepływ tlenu. Tymczasem drugi z 13-latków zaczyna się dusić. Trzeba było sobie lepiej wychować tego gówniarza. Pewnie jego pomysł był tam nad tą rzeką. Nie odpuszczę. Dowiem się, jak było.
Miała pani nowotwór okrężnicy. Na oddział trafia kobieta, która 5 lat wcześniej miała raka. Teraz boi się, że doszło do nawrotu choroby. Jedyna osoba, z którą chcę teraz porozmawiać, to jest lekarz mamy, a nie żaden obcy facet. Alina Mielnicka No tak, zrobiliśmy markery nowotworowe. Musimy sprawdzić, czy nie ma nawrotu raka, na który mama chorowała. Saturacja 94, chłopak skoczył do rzeki ratować tego Tymczasem na oddział docierają 2 karetki z 13-latkami, pod którymi załamał się lód na rzece. Jeden z chłopców jest nieprzytomny, ma liczne odmrożenia i nie oddycha samodzielnie. Stan chłopca jest ciężki. Nie wiem, jak długo przebywał pod wodą i czy nie doszło do uszkodzenia mózgu. Kiedy ordynator przygotowuje się do badania tomograficznego nieprzytomnego chłopaka, doktor Nowicka chce zbadać drugiego 13-latka. Chłopak trzęsie się z zimna. Spędził w lodowatej wodzie kilka minut, a następnie kilka minut w przemoczonym ubraniu w temperaturze minus 10 stopni. Obaj są teraz bardzo wychłodzeni. Ręcznik, ręcznik! Dobra. Przykrywamy go. Ma wylewy dospojówkowe. Wybroczyny na twarzy. Długo tak kaszlesz? Jak masz na imię? Franek. Franek, długo? Już chyba miesiąc. Miesiąc tak długo? A powiedz, gdzie ty mieszkasz? Na Browej. Stopy. To w porządku. U dziadka rodzice? Pojechała do Katowic. Dobrze, muszę go jeszcze usłuchać. A powiedz mi, jak to się stało... Leż spokojnie, dobrze? Powiedz, jak to się stało, że w ogóle wpadliście do tej rzeki, co? Alek wpadł. Troszeczkę, proszę. A ja go ratowałem, bo on nie umie pływać. Dobrze, to teraz nie mów nic na moment, dobra? Nie ruszaj się, dobrze? Nie ruszaj się. Proszę go podnieść. Co się trzęsie? Aniu, co z nim? Kładziemy. Ma pojedyncze trzeszczenia nad płucami. Prawdopodobnie się zachłysnął. Wylewy dospojówkowe, jak widać. Był chory jeszcze przed wypadkiem. Zlecę rentgen płuc, dobrze? Dobrze, zabieramy go na tomograf. Powiedz mi, kto to w ogóle wpadł na pomysł, żeby chodzić po zamarzniętej rzece? Co? Zwariowaliście? Wpadł. Patrz na mnie. Bo kaczki tam były. Kaczki, dobrze, zrobimy badanie krwi. Spokojnie, zrobimy badanie krwi. Do tego będzie jeszcze rentgen płuc, plwociny na posiew i badania surowicy w kierunku pałeczki krztuśca, dobrze? Tylko szybko. Spokojnie. Chłopak kaszle tak, że ma popękane naczynka w oczach i na policzkach. Podejrzewam zapalenie płuc albo krztusiec, skoro to już tak długo trwa. Jest przemarznięty, a to na pewno dodatkowo komplikuje sytuację. Ma duszność, gorączkę. Nie jest dobrze. Doktor Nowicka poinformowała właśnie pracownię rentgenowską, że za chwilę pojawi się tam ze swoim pacjentem. Powiedz, czy byłeś u lekarza z tym kaszlem, co? No, 2 razy. I co? Miałem leżeć w łóżku. Mama mnie zabije. Przyszedł Alek. Powiedział, że fajne kaczki są i okłamałem dziadka. Że tylko przed dom wyjdziemy. Ale będę miał karę. No to pięknie. Taki chory wyszedłeś z domu. Wstawaj, dasz radę? No tak. Wezmę koc. Siadamy na wózek. Jeszcze cię przykryję. Tylko te kaczki chciałem zobaczyć z Alkiem. Tymczasem do szpitala dociera zdenerwowana matka nieprzytomnego chłopaka. O wypadku dowiedziała się od policji. To mama Alka. Mama, tak? A co ty tutaj robisz? Proszę się, Byliście razem? proszę go zostawić. Proszę go zostawić. Proszę pani, spokojnie. Gdzie jest mój syn? Jest teraz na tomografii. Wpadł do wody, jest nieprzytomny, ale stabilny. Boże, nieprzytomny? Tak, prawdopodobnie doszło do podtopienia. Musieliśmy go intubować i oddycha przez respirator teraz. A gdzie on jest? Alek. Kim pani jest? Mamą Alka? Jest nieprzytomny. Dobrze, gotowe. Czy pan jest matką? Tak. Proszę pani, musimy zrobić tomografię klatki piersiowej i głowy. Czy syn na coś chorował, jakieś leki bierze? Nie. Proszę sobie tutaj poczekać, dobrze? Wjeżdżamy. Proszę sobie usiąść. Tam pani nie może wejść. Proszę tu poczekać, dobrze?
Kiedy zadzwonili z policji, odkurzałam. Za pierwszym razem nie słyszałam nawet dzwonka telefonu. Odkurzałam. A moje dziecko już było nieprzytomne. Boże, to jakiś koszmar. Miałam go zawieźć na karatę, na 16. I co? A tu telefon. Proszę przyjechać. Pani syn miał wypadek. Ratownicy przywieźli go z nad rzeki. I nic więcej. W tym czasie trwa badanie tomograficzne nieprzytomnego 13-latka. Ordynator chce się dowiedzieć, do jakich obrażeń doszło u chłopaka. O, tutaj. No jest plamisty naciek prawego płuca. To jest efekt zachłyśnięcia wodą, bez nacieków zapalnych. Teraz będzie głowa. Moment. Nie ma obrzęku. Raz prawidłowy. No i to jest naprawdę dobra wiadomość. Dobrze, kończymy badanie. Dziękuję. Dziękuję. Zabieramy chłopaka na OJOM. Dobrze. Doktorze, No proszę pani, szczęście w nieszczęściu, bo wychłodzenie organizmu ochroniło mózg. ale dlaczego on jest nieprzytomny cały Wie czas? pani, to był szok dla organizmu. Najważniejsze, że mózg jest nieuszkodzony, a akcja serca jest miarowa. Proszę się tak nie martwić, dobrze? Boże, ale co się w ogóle stało? Skąd on się tam w ogóle wziął? Co oni z tym cholernym Frankiem znowu wykombinowali? Proszę pani, z tego, co mi ratownicy mówili, to pani syn żyje dzięki Frankowi. On go pomógł uratować. Naprawdę? Tak, tak. Zabieramy go teraz na oddział intensywnej terapii. Alek, syneczku, kochany. Boże, syneczku. Mamy problem, bo chłopak się nadal nie wybudza. Poza tym ma zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem, ale z tym sobie poradzimy. Czekam jeszcze na wyniki pozostałych badań. Okaże się, jak niedotlenienie wpłynęło na inne organy. No zobaczymy, co będzie, jak chłopak odzyska przytomność. Stan nieprzytomnego chłopaka jest ciężki, ale stabilny. Ordynator chce teraz porozmawiać z doktor Nowicką o wynikach rentgena drugiego 13-latka. To sugeruje atypowe zapalenie płuc. Jakiś wirus. Mikoplazma? Wiesz co, albo krztusiec. Chłopiec ma napadowy kaszel, przydusza się. Zastanawiałam się też nad próbą tuberkulinową. Ale co, myślisz, że to gruźlica? W sumie to ja za dużo o nim nie wiem. Powiedział mi tylko, że mieszka u dziadka. Matka zaraz będzie, szpital ją zawiadomił. No ale sam widziałeś, on jest dość zaniedbany. No i tak charakterystycznie kaszle. Poza tym, no ta infekcja trwa już dość długo. To może być krztusiec. Aniu, ja przywiozłem Alka Brodowicza na OJOM. On jest stabilny. Poradzisz sobie z nim, Tak, tak. Mam pacjentkę z Jasne, podejrzeniem dobra. nowotworu. Dziękuję. Na razie nie wiem, co wywołało zapalenie płuc u Franka, ale niepokoi mnie jego stan. Podczas rentgena coraz gorzej mu się oddychało. Chłopiec był chory, zanim wpadł do rzeki, a takie wyziębienie organizmu na pewno nie pomoże mu opanować infekcji. Tymczasem dr Wójtowicz ma już wyniki badań pacjentki, która boi się nawrotu raka. Mamy częściowe wyniki badań. Czekamy jeszcze na markery nowotworowe. A długo trzeba czekać? No jeszcze chwilę, ale one nie zawsze są wiarygodne. Zrobimy teraz USG, dobrze? Z badań wynika, że w organizmie kobiety jest duży stan zapalny. Po przyjęciu na oddział kobieta skarżyła się na kłopoty z jedzeniem. Mówiła, że bardzo schudła, dlatego dr Wójtowicz zdecydował się na zrobienie USG. Ma nadzieję, że to badanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, gdzie u kobiety rozwija się stan zapalny. Panie doktorze? 6 w porządku. Nerki też. Wątroba w normie. Ale... Ma pani płyn w opłucnej. Pani miała zapalenie opłucnej. Tak, ale lekarz rodzinny mówił, że wszystko w porządku. No najwyraźniej nie. Na wyniki badań kobiety czekają jej syn i przyjaciel. Syn cały czas unika rozmowy z przyjacielem matki i choć kompletnie go nie zna, cały czas okazuje mu wrogość. Możemy porozmawiać? Szukałem pana. Gdzieś pan znikł. Nie, poszedłem po kawę, dzwoniłem do żony. O co chodzi? Wie pan, może to nie jest dobre miejsce. Czas i pora też nieodpowiednia, ale pan się martwi o mamę. Ja też. Teraz to tak pięknie wszystko wygląda. Jest pan koło niej, troszczy się. Ale jak będzie coś naprawdę poważnego, to pana już tu nie będzie.
Dlaczego pan tak mówi? Bo już to przerabialiśmy, proszę pana. Kilka lat temu miała raka. Przeszła koszmar, horror, chemię. Kilka miesięcy była w szpitalu. I nie dość, że chemia i ledwo przeżyła, to jeszcze ten facet jej ją zostawił. Rozumie pan? Ja naprawdę nie mam zaufania do mężczyzn mojej mamy. Proszę się nie dziwić. Bardzo źle mnie pan ocenia. Proszę pana, to nie czas i miejsce na rozmowy. Teraz się muszę zająć mamą. Dziękuję. Przepraszam, doktorze, coś już wiadomo? Badanie USG wykazało zapalenie płucnej, teraz jedziemy na gastroskopię. Dziękuję. Znaliście się? Tak, tak. Wszystko w porządku? Tak. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. Ja go jednak przekonam, że się myli. Może zajmie mi to trochę więcej czasu, ale ja nie odpuszczę. Ze względu na Alinkę. W sali intensywnej terapii dr Nowicka sprawdza stan nieprzytomnego nastolatka. Przed salą czeka jego przerażona matka. Kobieta cały czas nie może uwierzyć w to, co się stało. Moim dzieckiem. Wie pani co, teraz trudno powiedzieć cokolwiek. On jest nieprzytomny, musimy czekać. Nieprzytomny? Tak, ale jeśli coś się zmieni, ja będę panią informować na bieżąco. W tej chwili na oddział dociera mąż kobiety. Co się stało? Przenieśli go tutaj. Lekarz mówił, że tomografia nie wykazała uszkodzeń mózgów, ale ma zapalenie płuc, bo zachłysnął się wodą. Musimy czekać. O Boże. Andrzej, on nad tą rzeką był z Frankiem. Znowu z nim? Ale nie denerwuj się, wiesz? Obaj tam byli, on też jest w szpitalu. Jak się mam nie denerwować? Jasna cholera. Czy odkąd zaczęli się spotykać, to wiesz, z Alkiem kłopoty są. Z Alkiem kłopoty już są od dawna. Nie będę tego mówił przy żonie, bo ona znowu będzie bronić tego gówniarza. Ale nie odpuszczę. Dowiem się, jak było. Przecież policja była nad tą rzeką. Alek już raz złamał rękę przez tego gówniarza. W szkole też. Co chwilę jakieś głupie akcje. Rodzice nieprzytomnego chłopaka z niepokojem czekają, kiedy ich syn odzyska przytomność. Ojciec chłopaka jest wściekły. Obwinia kolegę syna o sprowokowanie wypadku. Tymczasem na oddział przychodzi matka drugiego 13-latka. Przepraszam, pani Barbaro, gdzie są chłopcy? Alek jest tutaj, ale Franek jest na Nasz sali syn nieprzytomny segregacji. cały czas tam leży. Przykro mi. Tam korytarzem, do końca. Przykro pani? Trzeba było sobie lepiej wywołać tego gówniarza. Pewnie jego pomysł był tam nad tą rzeką. Pewnie coś głupiego znowu wymyślił. Andrzej, przestań. Mówiłam Frankowi, że nie powinien spotykać się z Alkiem, że tak państwo zdecydowali. To widocznie Ale źle to pani Alek wytłumaczył. przyszedł do niego, wyciągnął Tak, go Alek. z domu, mimo że Franek był chory. Mam dość pana krzyków. Rozumiem pana wściekłość, Ja dopiero kiedy zacznę Alek krzyczeć. złamał u nas rękę, ale teraz nie będę pana przepraszać. To jak nie będzie pani przepraszać, to w sądzie będzie pani przepraszać. W sądzie się spotkamy, zobaczy pani. Andrzej, przestań. Co ty wygadujesz? Wygaduję, będę Dotrze to wygadywał. do ciebie w końcu. Franek uratował Alkowi życie. Tak. To jeszcze Wygaduję. dziecko. Mógł się wystraszyć, mógł uciec. A wtedy Alek już na pewno nie żyłby. Zobaczymy. Ja też nie przepadałam za Frankiem. Chłopcy naprawdę mieli na siebie zły wpływ. Próbowałam nawet rozmawiać z jego mamą, ale ona zawsze twierdziła, że ich wspólne wybryki to wina Alka. Ale teraz nie mogę przestać myśleć o tym, że gdyby nie Franek, to... Zrozpaczona matka znajduje syna w sali segregacji. Zupełnie nie wie, co dolega dziecku. Tymczasem doktor Nowicką bardzo niepokoi stan chłopaka. Coraz gorzej oddycha i ostrzej kaszle. Lekarz sądzi, że chłopak chorował od dawna, a pogorszenie się jego stanu to wynik braku właściwej opieki ze strony Bardzo matki. wysoką leukocytozę, to znaczy wysoki wskaźnik stanu zapalnego. Ale proszę powiedzieć, czy w ogóle leczyła pani tę jego infekcję? Tak. Najpierw byliśmy u lekarza rodzinnego. Przepisał syropy, mówił, że to jakaś infekcja wirusowa. Ale syropy nie pomogły i 2 dni temu byliśmy ponownie i dał coś przeciwwirusowego. Wie pani co, ja podejrzewam u niego chrztusiec, ale wyniki potwierdzające będę miała dopiero jutro, bo to nie są badania, które można tak od razu wykonać. Ale czy pani go w ogóle szczepiła? Bo wygląda na to, że nie. Tak, był szczepiony. Na pewno był szczepiony na krztusiec. Na pewno? Tak. Dobrze, a kiedy pojawiły się te wybroczyny na twarzy i wylewy dospojówkowe? Pani jako matka powinna to zauważyć. Nie było mnie 2 dni w domu i... Doktor, zwiększamy przepływ tlenu. Proszę się odsunąć, proszę panią zabrać. Tlen, na tlen.
Dajemy go na ojom. Dobra. Już. Po kilku minutach Franek Bałut ze względu na ostrą niewydolność oddechową zostaje przewieziony na salę intensywnej terapii. Jego matka nie może sobie darować, że ostatnio zaniedbywała syna. Tymczasem zakończyło się kolejne badanie Aliny Mielnickiej. Kobieta jest załamana. Doktor Wójtowicz nie ma niestety dobrych wiadomości dla bliskich kobiety. Panie doktorze, i co z moją mamą? Kolonoskopia wykazała zapalenie śluzówki jelit. To źle, prawda? To jest rak. Nie, niekoniecznie, widzi pan. Mam też wyniki innych badań. Mama ma upośledzoną funkcję nerek. A to się nijak ma do nawrotu raka. Wie pan, jak się mama dowiedziała, że jest krwawienie w jelitach, to się zdenerwowała, załamała. Nie jestem w stanie jej wytłumaczyć, że to może być zupełnie inna choroba. No dobrze, doktorze, a konkretnie co z tymi nerkami jest? No jest zapalenie. Nie ma nic wspólnego z nowotworem. Się jeszcze będę musiał zastanowić, co z tym dalej robić. Czekam jeszcze na wyniki markerów. Gdyby ją pan mógł uspokoić, to będę wdzięczny. A przepraszam, pan nie jest z rodziny. Ja, proszę pana, mama prosiła, żebym pana Krzysztofa wpuścił do niej. Mogę? Tak, nie chcę ją denerwować. Proszę. No widzi pan, mamie jest potrzebny spokój, panu się też przyda, dobrze? Franek Bałut został już umieszczony w sali intensywnej terapii. Leży tam ze swoim kolegą, który nadal nie odzyskał przytomności. Potem stracił przytomność. On już wcześniej był chory. Dostał jakiś antybiotyk. Nie wiem, może. Właśnie ja pójdę po coś do picia. Oni wyzdrowieją. Zobaczy pani. Obaj wyzdrowieją. I zaczną tu jeszcze rozmawiać. Przepraszam bardzo, proszę przejść dalej, będziemy wywozić łóżko, dobrze? Co za cholerny dzień. Jak zadzwonili z policji, myślałam, że zwariuję. Do mnie ojciec dzwonił. Mówił, że Franek gdzieś zniknął. Potem z policji. Pani była gdzieś za miastem? W Katowicach. Miałam gdzieś rozprawę rozwodową. Naprawdę. Nie wiedziałam. Franek nic nie mówił. Ale proszę się nie martwić. Dziękuję pani za Alka. Rano byłam w sądzie. Potem tato zadzwonił, że Franek wyszedł z domu. I telefon ze szpitala. Rodzice Alka. Zawsze kłóciliśmy się głównie przez chłopców. Szczególnie z ojcem Alka. Zrobił mi taką awanturę, kiedy Alek złamał rękę, krzyczał, groził policją. Teraz znowu. Mam już tego wszystkiego dość. Obaj są na ojomie. Tymczasem ojciec nieprzytomnego chłopaka chce od ratowników dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądał wypadek syna. Przepraszam panowie, ja jestem ojcem tego Alka, którego się panowie chyba przywieźli, tak? Z tej rzeki. Tak. Co tam się faktycznie stało? Czy ten kolega jego uratował faktycznie życie mu? Wie pan, co to było tak? Wędkarze mówili, że chłopak nie zastanawiał się ani minuty, od razu zaczął wzywać pomocy. No i dopiero jak ludzie przybiegli, rzucił się do rzeki ratować tego drugiego. No prawda jest taka, że gdyby nie on, pana syn by się utopił. Mam nadzieję, że z nim będzie wszystko dobrze. Dobrej nocy. Dobrze, dziękuję. Wiadomość, że to kolega uratował życie syna, wstrząsa mężczyzną. Teraz nareszcie uświadomił sobie, jak bardzo był niesprawiedliwy dla chłopca i okrutny dla jego matki. Proszę. Jak ten koszmar się skończy, to będziemy musieli zorganizować jakieś spotkanie. Uświadomić chłopakom, co im wolno, a co nie. Takie dwa aparaty. Panią, no przepraszam panią, bo trochę mi poniosło, ale martwię się o dziecko. Bardzo kocham syna. Przepraszam. Ja też się boję. Dziękuję. Bez sensu teraz szukać winnego. Przecież to nieszczęśliwy wypadek. I wtedy, jak Alek złamał tą rękę i dzisiaj. Przecież teraz leżą razem na oddziale tutaj. Nie wiadomo, co będzie.
Boże, ale jak wszystko się dobrze skończy, to obiecuję, do końca życia będę wdzięczny temu małemu, że nie zostawił tam mojego syna. W sali intensywnej terapii chłopak, który topił się w lodowatej wodzie, nadal nie odzyskał przytomności. Czy wypadek nie spowoduje u niego trwałego kalectwa? Czy chłopak będzie mógł normalnie funkcjonować? Pani Alino, no mamy już wyniki markerów nowotworowych i... Co? Kobieta z podejrzeniem nawrotu raka z niepokojem oczekuje na wyniki kolejnych badań. Prawda jest przerażająca. Żeby postawić ostateczne rozpoznanie, muszę wykonać jeszcze trochę badań. Poczekamy jeszcze na wyniki wycinków, ale mam pewne podejrzenie z tym, że muszę to skonsultować z panią dermatolog. Właśnie nie bardzo wiem, czy pani coś zauważyła u siebie niepokojącego? Zajęte są narządy wewnętrzne. Choroba jest nieuleczalna. A co ty tutaj robisz? Do szpitala trafia 2 13-latków. Jeden z nich tonął w lodowatej wodzie, drugi próbował go ratować. Lekarze walczą, żeby uratować ich życie. Mamy problem, bo chłopak się nadal nie wybudza. Skarbie, zwiększamy przepływ tlenu. Proszę się odsunąć, proszę panią zabrać. Ojciec nieprzytomnego chłopaka oskarża kolegę syna, że to on przyczynił się do wypadku. Alek był zawsze grzeczny. A ten to przecież jakiś wariat. Na oddział trafia kobieta, która zemdlała w domu. 5 lat wcześniej miała raka. No tak, zrobiliśmy markery nowotworowe. Musimy sprawdzić, czy nie ma nawrotu raka, na który mama chorowała. Teraz to tak pięknie wszystko wygląda. Jest pan koło niej, troszczy się. Ale jak będzie coś naprawdę poważnego, to pana już tu nie będzie. Tymczasem dr Wójtowicz ma już wszystkie wyniki badań Aliny Mielnickiej. Kobieta jest już bardzo zmęczona i z rosnącym lękiem oczekuje na rozmowę z lekarzem. Wyniki markerów nowotworowych i... I co? No widać, że nie ma nawrotu raka. To co właściwie się dzieje? Mówił pan, że pozostałe wyniki są kiepskie. Właśnie nie bardzo wiem. Czy pani coś zauważyła u siebie niepokojącego? Aha, ostatnio miałam zapalenie jamy ustnej. Właściwie mam jeszcze jakieś stany zapalne. Proszę mi to pokazać. A czy pani wypadają włosy? Tak, miejscami. Pani Marto, proszę zmierzyć temperaturę. Mhm. 37,1. Chyba teraz rozumiem, bo widzi pani, przyjechała pani do nas z temperaturą, z wypiekami, a teraz nie ma temperatury, a wypieki pozostały. Pani ma na stałe te wypieki? No właściwie tak, od miesiąca. To nie są wypieki. To są zmiany, które tutaj nie wychodzą poza bruzdy nosowo-wargowe. Nad górną wargą nigdy nie miałam. Będę to musiał skonsultować z dermatologiem. A co to może być? Podejrzewam, że pani ma toczeń rumieniowaty, ale skonsultujemy to jeszcze. Cała diagnostyka szła w kierunku nowotworu, jednak wyniki świadczą o tym, że nie jest to rak. Taki rumień występuje w toczniu układowym. To choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do stanów zapalnych różnych tkanek i narządów. Można nad tym zapanować. Zobaczę, co powie dermatolog. Trzeba go nawodnić i... Pod salą segregacji na rozmowę z doktorem Wójtowiczem czekają z niepokojem przyjaciel i syn pacjentki. Panów, mam wyniki, markery wyszły dobrze, nie ma nawrotu raka. Poczekamy jeszcze na wyniki wycinków, ale mam pewne podejrzenie z tym, że muszę to skonsultować z panią dermatolog. Pani doktor zbada panią Alinę i wtedy porozmawiamy, dobrze? Dziękuję. Panie Marcinie, najważniejsze, że to nie jest rak. Z czymś innym to sobie poradzimy. Mam nadzieję, że więcej badań jej nie będą robić. Ona już ma naprawdę tego dość. Mama jest dzielna, nie takiej sytuacji wychodziła. Ja jej w tym pomogę. Przekona się pan. Poza tym Alinka musi wyzdrowieć na wiosnę. Mamy pewne plany. O, można wiedzieć jakie? Włochy. Chcemy jechać tam na wiosnę, konkretnie do Toskanii. Pracowałem tam kiedyś przez kilka miesięcy. Poznałem wiele takich fajnych miejsc. Mam nadzieję, że nie będzie pan miał nic przeciwko temu. Przeciwko wjazdowi do Włoch? Nie, panie Marcinie. Ja nie o to pytam. Nie jesteś dzieckiem. Najważniejsze, żeby mama była w końcu szczęśliwa. Proszę jej nie zrobić krzywdy. Na pewno nie zrobi. Niech się pan nie obawia. Wszystko będzie dobrze. Doktor Wójtowicz poprosił o konsultację specjalistę dermatologa, dr Sylwię Lipko-Godlewską. Miesiąc.
Mogę zobaczyć sobie jeszcze skórę włosioną. Kojarzy pani, żeby te zmiany pojawiły się bezpośrednio po jakiejś wizycie na plaży, po jakimś spacerze długim i częstym? Tak, ostatnio dużo spacerowałam. Doktor Wójtowicz przekazał chyba pani, że podejrzewamy tocznia, prawda? Mówił, że są jakieś stany zapalne, złe wyniki krwi. Żeby postawić ostateczne rozpoznanie, muszę wykonać jeszcze trochę badań, między innymi oznaczyć poziom przeciwciał przeciwjądrowych i dlatego muszę panią zabrać na oddział dermatologii. Co to takiego ten toczeń? Czy to ma coś wspólnego z nowotworem? Nie, niech się pani nie denerwuje. Toczeń jest taką chorobą, gdzie pani własny układ immunologiczny, zamiast pani chronić, atakuje pani własne ciało. Te badania, które wykonamy, pozwolą nam włączyć leczenie sterydami i na pewno poczuje się pani zdecydowanie lepiej. Nadal nie wiemy, co wywołuje tą chorobę, w związku z tym leczenie nie należy do najłatwiejszych. Toczeń bardzo często zajmuje tylko skórę. Ale u pani Aliny mamy cięższą postać tej choroby. Zajęte są narządy wewnętrzne. Choroba jest nieuleczalna i pani Alina dopiero zaczyna swoją walkę o zdrowie. Ale ma za sobą rodzinę, a wsparcie rodziny w leczeniu każdej choroby jest naprawdę bardzo ważne. Alina Mielnicka została przeniesiona na oddział dermatologii. Kilka godzin później, już po północy, nieprzytomny do tej pory Alek Brodowicz powoli zaczyna się wybudzać. W sali leży z nim kolega, a na korytarzu czekają zdenerwowani rodzice. Alek, budzi się. Obudził się. Alek, spokojnie, jesteś w szpitalu. W ustach masz rurkę, która pomagała ci oddychać. Na razie jej nie ruszaj, dobrze? Zaraz przyjdzie doktor i ci ją wyciągnie. Alek, słyszysz mnie? Wszystko będzie dobrze, jesteś pod naszą opieką. Oddycha samodzielnie. To dobrze. Cześć, Alek. Jak się czujesz, powiedz? Dobrze, tak? Byłeś nieprzytomny, wiesz, ale już jest lepiej. Za chwilę cię rozintubuję i spróbujesz coś powiedzieć. Troszeczkę może cię boleć gardło, ale to normalne, wiesz? Nie denerwuj się. Spokojnie. Proszę odłożyć. Powolutku. Spokojnie, spokojnie. W porządku? Boli gardło, prawda? Ale to normalne, nie przejmuj się. Alek, Sprawdzę coś, dobrze. miałeś gumową rurę w buzi. Przepraszam, co z nim? Czemu on nie mówi normalnie? To minie, spokojnie. Bardzo dobrze. No mów normalnie. Pani doktor? Pani doktor, czy rodzice mogą wejść? Tak, ale tylko na chwilę. Oczywiście na chwilkę, tylko proszę założyć fartuszki. Cześć, synku. Pani doktor. Jego stan jest stabilny, właśnie go rozintubowaliśmy, oddycha samodzielnie. Odruchy neurologiczne też ma prawidłowe. Ale nie mówi. To jest akurat przejściowy objaw niedotlenienia, to normalne. Poza tym po rozintubowaniu nikt nie mówi wyraźnie. Proszę się nie denerwować. Alek miał naprawdę dużo szczęścia. Dzięki odwadze swego kolegi nie przebywał długo pod wodą. Odruchy neurologiczne ma w normie, ale oczywiście nadal będziemy sprawdzać stan jego zdrowia. Wygląda na to, że będzie dobrze. Kilka dni później obaj chłopcy wracają już do zdrowia. Badania potwierdziły, że Franek Bałut chorował na krztusiec, ale dzięki antybiotykom jego stan szybko się poprawił. Alek Brodowicz nie ma żadnych objawów uszkodzenia mózgu. Z podtopienia w lodowatej wodzie wyszedł bez szwanku. Ze szpitala wyjdą za kilka dni. Po kolei. No, teraz się czuję okej, tylko czasem tak jakbym się jąkał. No ale to nic, jedynie Franek ma ze mnie ubaw. On jutro wychodzi, a jeszcze muszę zostać. No, ale najważniejsze jest to, że moi rodzice nareszcie się pogodzili z mamą Franka i mogę się z nim przyjaźnić. A jeszcze jedno, nie wchodźcie na lód, nigdy. Badania specjalistyczne potwierdziły, że Alina Mielnicka choruje na toczeń rumieniowaty. Pacjentka zostanie poddana leczeniu sterydami i być może dzięki temu uda się poprawić jej stan. Wyniki badań wykluczają nawrót nowotworu. Kobieta wie, że jej choroba jest bardzo poważna.
Nie załamała się jednak. Ma nadzieję, że na wiosnę uda jej się pojechać z przyjacielem na wymarzoną wycieczkę do Włoch. Kiedy doktor Wójtowicz powiedział mi, że to nie nowotwór, byłam przeszczęśliwa. Dopiero później docierało do mnie powoli, co tak naprawdę się stało. Toczeń to straszna choroba, ale można z nią żyć. Na szczęście u mnie nie doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych, a te zmiany zapalne, które mam, będzie można wyleczyć. Idź stąd. Jestem na korytarzu. W szpitalu pojawia się starszy mężczyzna z wnuczką. Mimo że bardzo cierpi, stara się to ukrywać. Stan zdrowia nie jest jedyną tajemnicą, której nie chce zdradzić swojej wnuczce. Robi to, by jej nie zranić. Podejrzewam zawał mięśnia sercowego, ale to trzeba potwierdzić badaniami. Aszka. Zupełnie inne powody do ukrywania swoich dolegliwości ma przyjęta na oddział nastolatka. Po śmierci mamy opiekuje się nią starsza siostra. Lekarze podejrzewają u dziewczyny chorobę weneryczną. Nie jestem twoją córką. Przecież tak naprawdę ta dziewczyna ma tylko mnie. Nastolatka jest w ciąży, ale nie wie, kto może być ojcem. No niestety, w tej chwili wygląda to bardzo niedobrze. Czy kobieta wybaczy młodszej siostrze? Ja tu jeszcze muszę trochę zostać. Poważna choroba zmusza dziadka do wyznania wnuczce prawdy na temat jej narzeczonego. Ciebie ma słuchać oszuście jeden? Wynoś się stąd, bo jak wstanę, to zobaczysz, co z tobą zrobię. Czy zakochana dziewczyna mu uwierzy?